Witam Was bardzo serdecznie. Zaczęła się taka pogoda już typowo zimowa. Jest mniej pracy na ogrodzie, w związku z czym mam więcej troszkę czasu na montowanie filmików i z miłą chęcią znów dzisiaj Was troszeczkę zabiorę do lata, do ciepełka. Dzisiaj zapraszam na taki przegląd szklarni. To będzie taki film troszkę w formie archiwum, takiego pamiętnika, bo chcę w jednym jakby odcinku zawrzeć to, co się działo tak naprawdę przez cały letni sezon w szklarni. Głównie chodzi właśnie o pomidory, jakie były plony. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie liczyłam, ile mi się udało wyhodować pomidorów, czy tam jakichkolwiek warzyw, owoców. Jakoś tak nie przywiązywałam wagi do tego, ale teraz porządkując archiwum, tak z ciekawości zaczęłam liczyć takie skrzynki uzbieranych pomidorów. Wiem, że kiedyś ważyłam i ta skrzynka mniej więcej 5-6 kg ważyła, taka zawartość tej skrzyneczki. No i tak sobie, wiecie, zaczęłam w pamięci się cofać. Podliczyłam mniej więcej, że chyba gdzieś około 30 takich skrzyneczek wyszło. Nie wszystkie udokumentowałam, bo też wiele tam rozdałam i tego już nie filmowałam, ale tak wiecie, nawet dla samej ciekawości to właśnie policzyłam, że właśnie tych pomidorów wyszło całkiem sporo. Myślę, że tak spokojnie około 200, ponad 200 kg. Też były pomidory oczywiście na zewnątrz, bo to nie tylko z samej szklarni, ale ten sezon był bardzo, bardzo korzystny dla pomidorów. Były piękne owoce. Pomidory dopiero zaczęły chorować, słuchajcie, pod koniec września. W gruncie ja miałam pomidory do października, to pierwszy raz od niepamiętnych czasów. W szklarni to tak naprawdę ostatni przymrozek dopiero zabił taki krzak, który zostawiłam sobie w szklarni, więc dosyć długo to wszystko trwało. No i dzisiaj Was zapraszam na taki właśnie przegląd, co się u mnie działo w tej szklarni. Też tam pokażę właśnie te plony, tak posegreguję je miesiącami, jak to wszystko wyglądało, żebyście zobaczyli, bo wiele osób mnie właśnie pyta: Pani Jolu, co tam z pomidorami? No więc pomyślałam, że to będzie świetna okazja i też takie wprowadzenie pomału do takiej serii filmów o pomidorach, o odmianach pomidorów. Bo ja właśnie nawet dla samej siebie, słuchajcie, chcę udokumentować te odmiany, bo sobie potem sama patrzę, jak one u mnie obrodziły, czy chcę je powtórzyć w przyszłym sezonie. Także słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie na dalszą część filmu i miłego oglądania. W lewym górnym rogu będą się pojawiać daty zbiorów. 1 września, a moje pomidory się rozkręcają dopiero. Wieziemy tutaj na nasiona. To można poznać po numerkach, ten koszyk i na opis. No, tego nie będę na nasiona, ale chciałam sobie go tutaj położyć, żeby on taki duży był. I to wszystko na przerabianie. No naprawdę, obfitość. No i dzisiejszy zbiór, ale to i tak nie jest wszystko. Tutaj mam na nasionka. Tutaj są takie duże malinówki, zwłaszcza Krym. To Wam wszystko pokażę. A tutaj taka zróżnicowane i żółte i pomarańczowe. I to jest, zobaczcie, wszystko z jednego krzaka. Śliwka Górman. To wszystko z jednego. I to nie jest wszystko, bo tam jeszcze mnóstwo wisi na krzaku i będzie dojrzewać. Ja jestem zachwycona tym pomidorem. Jest bezproblemowy, bardzo obficie owocuje, nie ma suchej zgnilizny wierzchołkowej, jest odporny, nawet jak była susza. Bardzo smaczny, taki malinowy, kremowy w smaku. No to już będzie mój ulubiony pomidor. No a dalej są. Ja już dzisiaj wszystkich nie zabrałam, ponieważ jest ciemno, a chcę Wam nagrywać filmy. No ale jest jeszcze ich bardzo dużo, zobaczcie. Mam nadzieję, że to widać. No, tam jeszcze wiszą bomby czerwone. Ale to już muszę przyjechać, jak będzie dzień,
żebyście widzieli, żebym ja nawet widziała, co tutaj jest. Bardzo dużo jest pomidorów, naprawdę. Cieszę się bardzo. No nic, jadę do domu. No i to dzisiejszy zbiór. Kolejny, tak co kilka dni. Tutaj mam na nasiona, zresztą widać, bo numerki. A tu już na przetwory. I dalej jeszcze jest dużo w szklarni. Tutaj następna będzie partia. No, także do domu jedziemy teraz zrobić przeciery. I dzisiaj kolejna paczka, partia. Tutaj perseminowa sakiewka i złoty wiek chyba najbardziej. Tu malinówki, a tu do degustacji. No dzisiaj tylko tyle, bo już słuchajcie, ciemno. Jeszcze wiszą w szklarni. Także nie... jeszcze dużo ich wisi. No ale już naprawdę aparat mi nie łapie ostrości. Więc jadę do domu i jutro dalsza część nagrywek. No i to jest dzisiejszy zbiór tych dwóch odmian. Plus takie ze szklarni na przeciery. Niektóre naprawdę dorodne. No jest już wieczór i lampa mi się włączyła. Dzisiaj takie zbiory. Tutaj już różnorodne takie, wiecie, na przeciery. Tutaj cappuccino. I tutaj do pobrania nasion. Ten mi upadł niestety i pękł, ale do nasion to dobry jest taki właśnie dojrzały, żeby pobierać nasiona. No i taka dzisiejszy zbiór. No i dzisiaj taki zbiór. Tutaj bawole serce z tego jednego krzaka. Tutaj już taka drobnica. A tutaj jest mega granacka. Więc dzisiaj są zbiory takie. A może nawet go wsypię, a po co brać kolejny do auta pojemnik. No, także tak to wygląda dzisiaj. 18 września. Zobaczcie, jakie piękne plony. Jednak pogoda ma bardzo duże znaczenie. To są wszystko z zewnątrz pomidory, które rosły w gruncie. Niektóre to naprawdę okazy przepiękne. Zobaczcie na tego. Jaki ogromny. Tutaj malachitowa szkatułka. No naprawdę udane. No ten rok to naprawdę był super dla pomidorów. Susza, ale miało to plusy takie, że właśnie pomidory nie chorowały długo. Dopiero teraz. I to podejrzewam też dlatego, że rosa jest w nocy nad ranem. O, jakie piękne, zobaczcie, jakie kolorki. Ja to uwielbiam się patrzeć, wiecie, jak sroka. No, jak jakieś owoce tropikalne, a nie pomidory. No, piękne. Dobra. Jedziemy do domu, bo już jest ciemno. Ledwo cokolwiek widać. No i to jest to, słuchajcie. To jest nagroda za całoroczny trud. Przepiękne te kolorki. Dobra, jedziemy do domu. 10 listopad. Jeszcze pomidory w szklarni. No, ale chyba już pozbieram dzisiaj je, bo takie teraz zimne dni przychodzą. I w domu chyba już sobie dojrzeją, mam wrażenie. Jest jeszcze sporo ich na krzaku. Zobaczcie tutaj. No nie są może jeszcze takie już takie piękne. Tutaj całe jeszcze grono. Auri jeszcze dużo jest. I tutaj jest jeszcze ta cappuccino. On tak miejscami dojrzewa, ale już coś tam chyba też choruje, bo teraz już są takie bardzo zimne dni i noce.
Także chyba dzisiaj będę likwidować już. O, nawet takie jakieś się robią pleśnie. Dzisiaj pada. Coś tutaj jeszcze porobię w szklarni. Może właśnie pousuwam trochę krzaków. Już zaczynam obornik przywozić. I tak wiecie, narzucać. Tam też już troszkę. Muszę niestety usuwać korzenie, bo powiem wam, że narastają tutaj korzenie drzew też. O, tutaj kanie mam, ale już oklapły takie niezebrane. No, ale wrastają mi niestety z tych brzus tutaj okolicznych korzenie. No i właśnie wyciągam te korzenie tak sukcesywnie. Dlatego muszę tą ziemię niestety tak wzruszyć, ale przy okazji właśnie zmieszam z obornikiem ją. Może potem jeszcze na kompost dam. Zobaczę, jak mi pogoda i siły pozwolą. No, a dzisiaj pozbieram trochę tych pomidorków i też pousuwam już te krzaki takie, co są pousychane. Także biorę się do roboty. No, dzisiaj pomyślałam, że zlikwiduję już wszystkie krzaki, bo powiem wam, że połowę listopada za chwilę, mimo że jest szklarnia, to no, te stopnie temperatury są bardzo słabe, niskie. Noce przyjdą za chwilę takie blisko zera, więc pomyślałam, że już zlikwiduję, bo to i tak one takie się szkliste pomału robią. U mnie tutaj nie ma słońca już po południu. Już zobaczcie, cała szklarnia w cieniu jest, bo te drzewa zasłaniają, nie wiem, może rano tylko jest troszkę słońca, a później to już jest ta szklarnia w cieniu. Zaczyna już w środku też parować, więc pomyślałam, że one co najwyżej właśnie takie się robią szkliste, zaczną te liście pleśnieć, bo może zamknę szklarnię, bo do tej pory była otwarta. Jedne drzwi już teraz tylko otwierałam. Wezmę te grona, pościnam. No jest dużo jeszcze zielonych, bardzo dużo, ale ja się właśnie boję, że one tak nie za bardzo dojrzeją. Już parę takich, wiecie, spleśniałych zerwałam po prostu z zimna. One tu już takie, widzicie, liście. Tak naprawdę to jak ja tu będę je trzymać, to tylko będzie pożywka dla jakichś pleśni. A tak to chyba sobie uporządkuję, bo już tam zaczęłam. I sobie posieję może jakieś właśnie koperki, rzodkiewki, takie wiecie rzeczy, co w zeszłym roku miałam. No licząc na to, że zima będzie jakaś łagodniejsza, może te tuneliki zrobię białe z agrowłókniny. No a tak to już, bo jak one są, to ja tu za bardzo nie mam pola do działania, jak są te krzaki. A tak to wszystko już poczyszczę, pozdejmuję i obornik tam już zaczynam przywozić. No i myślę, że to będzie chyba rozsądne. Tutaj stoi jakiś rodzynek brazylijski i te pepino wstawiłam. Tutaj liść laurowy i też krzaki pepino. Troszkę je przycięłam, zwłaszcza tego. Zrobiłam w domu szczepki, żeby się ukorzeniały. No a z tymi to zobaczę jeszcze, bo w tej chwili to szczerze wam powiem, nie wiem, czy gdzieś mi się uda w jakimś pomieszczeniu je przezimować. No na razie będą sobie tu stały w szklarni, bo ta temperatura widzę blisko zeru. Za bardzo im nic nie robi. No gorzej jak jakieś mrozy przyjdą później. No nic, zabieram się do pracy, do likwidacji tego. Także chyba zobaczymy się później, o ile już nie będzie za ciemno, żeby cokolwiek filmować. Bo naprawdę teraz jest trochę z tym problem. No, rano mi się tutaj nie udaje przyjeżdżać. No a już druga, trzecia to te drzewa wszystko zasłaniają. I nie ma słoneczka tu. Jest tak ponuro. Ponuro, pochmurno. Ale przyjdzie wiosna, będzie super. Tu sobie wsadziłam takie chryzantemy, które kupiłam gdzieś tam z wyprzedaży w Biedronce. One już przekwitają, ale chyba się przyjęły. Myślę, je przezimuję tutaj w szklarni i na wiosnę wysadzę na rabatę. Mam nadzieję, że już tam będą mogły zimować. Co prawda wiem, że te takie drobnokwiatkowe, drobnokwieciste, nie wiem,
prostu drobne kwiatuszki mają. Lepiej niż, bo te są, bym powiedziała, takie średniej wielkości. Są jeszcze takie wielkie, te średnie i takie drobniutkie. To wiem, że te drobniutkie najlepiej zimują. A te to nie wiem, no ale wiecie, zawsze to jakieś będzie urozmaicenie. No i bananowca też już będę pomału do zimowania przygotowywać. Na razie jeszcze w szklarni niech będzie, bo to naprawdę mu służy, bo tutaj wiecie, przędziorków nie ma. Chociaż u mnie on jakoś zeszłą zimę w piwnicy przezimował bezproblemowo. Mam nadzieję, że w tym roku powtórzy sukces. Dobra, zbieram się teraz do porządkowania właśnie tych krzewów. No słuchajcie, połowa listopada, a tu jeszcze takie piękne grona pomidorów. No naprawdę. Ale nie ma co. W tamtym roku w grudniu trzymałam, no i też tak nie dojrzewały już później. To już wiecie, nie są te pomidory. Nawet jakby dojrzały, to w szklarni przy takich temperaturach to one takie wodniste się robią. No nic, zabieram się do pracy. No i na tym zakończę już ten odcinek. Dzisiaj jest, kiedy montuję ten film, 27 listopada. Przyszedł mróz, przyszła już typowo zimowa pogoda i zapraszam Was serdecznie na następny odcinek, który już poświęcę takiemu tematowi szklarnia zimą. Jak ja ją właśnie do zimy przygotowuję, jak przygotowuję tam uprawy zimowe, no i takich parę ciekawostek. A na dzisiaj już to wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście tu ze mną, że poświęciliście swój czas na oglądanie tego filmu i dziękuję również za przemiłe komentarze. Ja bardzo je lubię czytać, bardzo one tak na mnie działają motywująco i bardzo dużo radości mi dają. Życzę Wam dużo zdrowia i dużo radości, spokoju. Do zobaczenia, kochani, do usłyszenia. Pa, pa. Tak wygląda godzina 17 na działce w listopadzie.